Zdecydowaliśmy się wynająć samochód w Meksyku, wiedząc dokładnie, na co się piszemy. Każda trasa niosła ze sobą jedno pytanie: ile będzie nas kosztować ta droga? A jednak niektóre z najpiękniejszych miejsc, jakie kiedykolwiek widzieliśmy, były dokładnie tam. Tak wyglądały nasze pierwsze 2 dni w Meksyku. Buenas tardes. Buenas tardes. Ale zacznijmy od początku. Siemka kochani, Cześć. witamy Was z lotniska w Dublinie. Zabieramy Was w kolejną niesamowitą podróż, tym razem do Tulum w Meksyku. Najpierw lecimy do Nowego Jorku. Lot potrwa około 8 godzin. Tam niestety będziemy musieli czekać na kolejny lot około 12 godzin, ale takie były połączenia. Później już chyba tylko 3 albo 4 godziny i stamtąd około 2 godzin samochodem do hotelu. Lećcie z nami! Jesteśmy już w Nowym Jorku, wylądowaliśmy, teraz będziemy czekać 10 godzin jeszcze do kolejnego lotu. Zmęczeni, niewyspani, ale nie poddajemy się. Czekamy na kolejny lot. Przed nami jeszcze ostatni etap podróży. Meksyk. Zaczynamy! Buenas tardes. Buenas tardes! Wylądowaliśmy w Cancun, właśnie odebraliśmy samochód i teraz będziemy jechać do Tulum. Około 1,5 godziny jazdy, mamy 115 km przed sobą. Taki mamy samochodzik. Wynajem takiego auta na tydzień kosztował około 60 euro. Ale zdecydowaliśmy się na pełne ubezpieczenie, to dodatkowe 300 euro. Łącznie zapłaciliśmy około 360 euro. Dojechaliśmy do naszego hotelu. Zaparkowaliśmy samochód po drugiej stronie ulicy, na parkingu hotelowym i idziemy do hotelu. Zatrzymaliśmy się w hotelu Maya Tulum by G Hotels. To kameralne, bardzo luksusowe domki otoczone zielenią. Za noc zapłaciliśmy około 100 euro, choć w sezonie ceny potrafią być nawet 3-4 razy wyższe. A taki mamy domek. Chodźmy do środka. Pokój jest po prostu ogromny. Wszystko jest fajnie urządzone. Bardzo stylowe. Taka strzecha na górze. Wiatrak chodzi, choć tak naprawdę jest niepotrzebny, bo jest klima. Łazienka bardzo duża też. Prysznic dla 2 osób. Tu jest jeden. I tu jest drugi. W szafie jest safe. Szafa ma też światełko. Także jesteśmy bardzo mile zaskoczeni. Tym bardziej za taką cenę w tak drogim rejonie, jakim jest Tulum. Obok domku mamy taki swój mały, prywatny basenik. Każdy domek ma swój. Taki w sumie brodzik. Leżaczki. Nowy dzień. Przed nami jedno z najważniejszych miejsc w Meksyku. Buenos días, chicos. Cześć kochani. Witamy Was z Tulum. Pierwszy dzień naszej przygody. Teraz jesteśmy w drodze do Chichen Itza. Jest godzina 8 rano. Temperatura na chwilę obecną 25 stopni. Dziś ma dojść do 30. Do zobaczenia na miejscu. Chciałbym zwrócić uwagę na jakość dróg. Jest po prostu tragedia. Nawierzchnia jest taka, że najlepiej przydałoby się tu auto 4x4. Chociaż my mamy tylko osobowy samochód. No i co chwilę są progi zwalniające, których w ogóle nie widać, a są tak wysokie, niektóre mają po 30 cm.
że naprawdę trzeba się w tą nawierzchnię wpatrywać. Jakbyśmy się w nawierzchnię nie wpatrywali, to można zwyczajnie zostawić zawieszenie na drodze. Dojechaliśmy do Chichen Itza. Nie było łatwo, bo Google Maps pokazuje złą lokalizację. Jak się wpisuje Chichen Itza, to prowadzi w ogóle od drugiej strony do jakiegoś hotelu. Trzeba wpisać Chichen Itza Archaeological Site. Wtedy dojedziemy na parking tego, co mamy dojechać. I przy samym wjeździe tutaj taka wskazówka, uważać na naganiaczy, bo ludzie będą nas zatrzymywać, będą mieli koszulki pozakładane, kamizelki, które wyglądają profesjonalnie. Trzeba jechać do samego końca, aż przejedziemy po prostu przez szlaban, zapłacić za wjazd 80 pesos. I teraz właśnie stoimy w kolejce do głównego wejścia, żeby kupić bilet. Więc kupujemy bilet i wchodzimy. Bilet na osobę to 671 pesos, czyli około 32 euro. Normalnie żart. Przeszliśmy przez te bramki. 2 razy musiałem się wrócić do auta. Najpierw nie pozwolili mi wnieść na ten teren papierosów. No dobra, spoko. Zaniosłem papierosy, wróciłem. To mnie nie chciała wpuścić, bo miałem mikrofon przypięty. No ale zapłaciliśmy wejściówkę za nagrywanie. Zapłaciliśmy wejściówkę, tak, za to, że mogłem wnieść kamerę typu Osmo, jakieś DJI czy coś. Za takie rzeczy jak kamery Osmo, czy GoPro, czy jakieś wszystkie inne nagrywające device'y, które nie są telefonem, trzeba zapłacić ekstra. To jest 63 pesos, czyli około 5 euro, nie? Dobra, zapłaciłem, ale przy wejściu nie pozwoliła mi wnieść mikrofonu, który jest połączony razem z kamerką. Normalnie bez sensu. Nie wszystko mogliśmy wtedy powiedzieć do kamery. To jedno z pierwszych miejsc, które mijamy po wejściu. Świątynia Jaguara. Jaguary miały w kulturze Majów ogromne znaczenie. Symbolizowały władzę, siłę i świat podziemny. To starożytne boisko do gry w pelotę, rytualnej gry Majów. Nie była to zwykła rozrywka. Gra miała znaczenie religijne, a jej wynik bywał sprawą życia i śmierci. Piłkę trzeba było przerzucić przez kamienne obręcze, używając bioder, ramion i nóg, bez używania rąk. I wtedy pojawia się ona, piramida Kukulkana, serce Chichen Itza. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych budowli Majów. Każda ze stron ma 91 stopni, a razem z platformą na szczycie daje to 365. Dokładnie tyle, ile dni w roku. To miejsce robi ogromne wrażenie. Nie tylko skalą, ale precyzją i wiedzą, jaką posiadali Majowie. Chichen Itza to znacznie więcej niż sama piramida. Im dalej idziemy, tym bardziej widać, jak ogromne było to miasto. Świątynie, kolumny, miejsca rytuałów, codziennego życia. Każdy fragment opowiada inną historię o cywilizacji Majów. To nie były tylko ruiny. To było tętniące życiem centrum pełne symboli, wierzeń i rytuałów. Ale Chichen Itza to nie były tylko ceremonie i monumentalne budowle. Były tu również targowiska, gdzie handlowano jedzeniem, narzędziami i rękodziełem. Miejsca, w których po prostu toczyło się codzienne życie. Maya House pokazuje, jak żyli zwykli ludzie. Proste konstrukcje, naturalne materiały, wszystko dostosowane do klimatu, a nie po to, żeby robić wrażenie. Spacerując po tych przestrzeniach, łatwo zrozumieć, że to nie było miejsce do zwiedzania. To było miasto, w którym naprawdę żyły tysiące ludzi. Bilet wstępu kosztował w przeliczeniu na nasze 31,50 euro około. Czy było warto? Było warto. Czy piramida urwała nam dupę?
urwała. Piramida była przepiękna, naprawdę. Jest to jeden z nowych 7 cudów świata. Czy cenota urwała nam dupę? Wcale i w ogóle. Wyglądała trochę jak bagno, ale na pewno warto było tu przyjechać dla tej piramidy. Jedziemy dalej. Czas ruszać dalej, w stronę Valladolid. Valladolid przywitało nas zupełnie inną energią. Kolory, chaos, motorowery i życie toczące się swoim rytmem. Na lunch zatrzymaliśmy się w restauracji Burrito Amor i oczywiście wzięliśmy najlepsze danie z menu. Burrito z ekstra ryżem, z mięsem wołowym z ribsteka. Tak wygląda to piękne burrito. Ania oczywiście wzięła sobie opcję z tortillą, która jest gluten free. Także też naprawdę świetna sprawa. Jedna sztuka takiego burrito tutaj kosztuje 200 pesos, czyli niecałe 9,5 euro. Spróbujmy. A na deser zamówiliśmy sobie churros. Uwaga, gluten free. Gluten free churros. To są pręciki z ciasta smażone na głębokim oleju, zwykle posypane cukrem i cynamonem. Robimy testing. Jak? Cały rachunek wyniósł niecałe 700 pesos. Czyli około 33,5 euro. Właśnie spacerujemy pięknymi, kolorowymi uliczkami miasteczka Valladolid. Jest naprawdę uroczo. No jedno chyba z najładniejszych miasteczek, jakie Naprawdę widziałam. jest prześlicznie. Spójrzcie sami. mega klimat. Valladolid to jedno z tych miejsc, w których nie potrzeba planu ani listy atrakcji. Nie ma tu pośpiechu, nie ma potrzeby odhaczać kolejnych punktów. Po prostu się idzie. Zwalnia tempo, patrzy dookoła. Na kolory budynków, na ludzi siedzących w cieniu, na otwarte drzwi domów, zza których dochodzą rozmowy i muzyka. Miasto żyje swoim rytmem, spokojnym, naturalnym. Plac, kościół, wąskie uliczki. Wszystko jest blisko, wszystko jest dostępne. Nie ma tu presji turystycznej, nie ma tłumów pędzących z aparatem. Jest codzienność. Dla nas to była chwila oddechu po intensywnym poranku. Moment, żeby po prostu pobyć w Meksyku, a nie tylko go zwiedzać. A my wracamy do Tulum, kończąc intensywny dzień.
Jest to prywatna plaża, która należy do naszego resortu. Plaża jest naprawdę śliczna, ale przy tych falach ciężko pływać. A na kolację wybraliśmy się do przydrożnej knajpki na street food i jemy takosy. Te są z wołowiną, tutaj są sosy, a tu mamy 2 z kurczakiem i 1 z wieprzowiną. Będziemy próbować. Smaczne? Jedno taco kosztuje 20 pesos, czyli około 1 euro. Takosy są po prostu niesamowite. Chyba najlepsze, jakie jadłem w życiu. Na razie spróbowałem tego z wołowiną. Zaraz będę próbował kurczaka i wieprzowego. Tutaj jest salsa, jest guacamole, a ten czerwony sos to jest ogień. To też jest salsa, ale Strasznie ostry, ostra cholera. ale jest przepyszny. Tak kończymy nasz dzień. Jutro ruszamy do Rio Lagartos. Cena za litr paliwa w Tulum to prawie 25 pesos, czyli jakieś euro 20 za litr. Nie tak tanio jak na ten region. Jedziemy dalej. Właśnie jesteśmy w drodze i spotkała nas bardzo niemiła sytuacja, o której w sumie mieliśmy świadomość, wiedzieliśmy, że tak się może zdarzyć. Zatrzymała nas policja. Jechałem z ręką na sercu z przepisami za każdym razem. Kiedy było 40, jechałem 40, kiedy było 60, jechałem 60, ale z racji na to, że jeszcze jest ciemno, bo jeszcze jest przed świtem, zatrzymali nas. Podszedł do mnie, pokazał mi fotoradar, na którym było pokazane 77 km na godzinę i kazał sobie zapłacić 1500 pesos. Zabrał mi prawo jazdy i powiedział, że jak mu nie zapłacę, to nie odzyskam prawa jazdy. Nie było mowy w ogóle o mandacie kredytowanym. Chciał gotówkę, udało mi się stargować do 1000, więc ta przygoda kosztowała mnie 1000 pesos. Nie wszystko mogliśmy wtedy powiedzieć do kamery. Meksyk, dzień drugi. Po nieprzyjemnej przygodzie z panami policjantami jesteśmy w drodze do Rio Lagartos, rezerwatu przyrody. Będziemy tam pływać łódką. Zatrzymaliśmy się teraz na stacji benzynowej na szybkie śniadanie, bo wyjechaliśmy jeszcze, jak zwykle, to u nas bywa, przed świtem. Także nie zdążyliśmy na śniadanie w hotelu. Ja sobie wziąłem 2 hot dogi z kolą. 2 hot dogi z kolą na tej stacji kosztowały około 3 euro. Ania sobie wzięła jakąś kanapkę i kawusię. Także zjemy i jedziemy dalej. Rio Lagartos to niewielkie nadmorskie miasteczko na północy półwyspu Yucatan. I przywitało nas kolorami i spokojem. To jedno z tych miejsc, które od razu wyglądają inaczej. No i dojechaliśmy. Jesteśmy już w porcie. Zaraz będziemy wsiadać na łódkę. Znaleźliśmy takiego fajnego gościa, Manuela, który zaproponował nam 2-godzinny rejs, żeby zobaczyć flamingi. Bardzo możliwe, że zobaczymy krokodyle, kilka innych rodzajów ptaków, także zobaczmy. Za łódkę zapłaciliśmy 1400 pesos, czyli około 70 euro. I naprawdę jestem ciekawy, czy będzie warto, bo jechaliśmy tutaj ponad 200 km. Zajęło nam to ponad 3 godziny, bo drogi są tragiczne, jak już wspomniałem wcześniej w Meksyku. Więc mam nadzieję, że ta wycieczka na wodzie zrekompensuje nam to wszystko.
Wyruszamy. Rio Lagartos słynie z dzikiej przyrody, aligatorów, flamingów i różowych jezior. To jedno z najbardziej autentycznych i zaskakujących miejsc, jakie widzieliśmy w Meksyku. Spójrzcie na to. Oh my god. Are they not attacking people? He's my friend. Pierwszy raz mamy okazję oglądać aligatora w naturalnym środowisku. Przepięknie, ale on jest słodki. Tak jak byłby oswojony. Coś niesamowitego. Jest głośno, jest gorąco, Jest pięknie. jest pięknie, mega przygoda, naprawdę. Patrz jaki tam ptak. Wow. To jest czarny orzeł. Ciekawe, co jeszcze za zwierzęta zobaczymy. Tiger Hawk. Ale jest śliczny. Ma dziubek ładny. Wow. I jak blisko podpłynęliśmy do niego. Ten ptak jest bardzo rzadko spotykany przy wodzie. Z tego, co mówi nasz przewodnik, on zwykle żyje w środku dżungli. Także to, że go zobaczyliśmy tutaj przy wodzie, to nawet spowodowało, że nasz przewodnik zrobił mu zdjęcie. Spójrzcie na niego sami, jaki on jest piękny, kolorowy. Kolejny piękny aligator. Prześliczny jesteś. Ten jest dużo większy, dotknijmy go. Ale ma fajne łuski. Jakie zębiska. Ten ma ze 2 metry pewnie, albo lepiej. Anka, patrz, wylądował tu. Wow. Ja cię kręcę. Hey, big boy. Oh my god, you're so funny. No więc mamy pasażera na gapę. Przecudny ten pelikan i w ogóle się ludzi nie boi. Taki przyjazny koleżka. Wow. Dopłynęliśmy właśnie do Pink Lakes. Nie wiem, czy pamiętacie Pink Lakes z naszego filmu w Omanie, gdzie te jeziora w ogóle nie były różowe, ale mam nadzieję, że tutaj będą. Nie no, te jeziora autentycznie są różowe. Naprawdę ten kontrast jest widziany. Po lewej cała ta zatoka, którą przypłynęliśmy, jest zielona, a tutaj kolor wody różowy, przepiękny. This is our guide, our friend. Manuel, So far, one of the best adventures in my life. Thanks very Thank much. you so much, friends. And I just asked a question, what makes this water to be so pink? And here is from bacteria, and this is the living here in the water. Is the sea the brains, and this is the sea krills and the red bacteria. And this is the facial bacteria, and this is the plankton and red bacteria is a half the tech, and this is the color. And the name the color is beta carotene. It's the same color, and this is the change the color flamingo fodder. Excellent. Okay. Thank you very much for Thank that you so explanation. much. Thank you so much, friends. Okay. Mamy kolejnego pasażera na łódce, tym razem mewa. Widzę, że wszystkie zwierzątka nas kochają. A czemu miałyby nas nie kochać, jak my kochamy zwierzątka? A w tle widzimy przepiękne flamingi. Naprawdę jesteśmy zachwyceni tą wycieczką. Nasz przewodnik, super miły, bardzo profesjonalny człowiek.
No i ma dużą wiedzę. Ma ogromną wiedzę, jeżeli chodzi o te wody tutaj, o zwierzęta, które tu się znajdują, bo o wszystkich zwierzętach nam opowiada. Potrafi aligatora wypatrzeć, kurczę, z 200 metrów. W drodze powrotnej mieliśmy jeszcze jedną szansę, aby podziwiać aligatora. Tym razem w całej okazałości wygrzewającego się w słońcu na brzegu. Chyba obydwoje możemy uczciwie powiedzieć, że była to jedna z najlepszych wycieczek, takich krótkich, kilkugodzinnych, jakie mieliśmy w życiu. Naprawdę bardzo dobrze zainwestowane pieniądze. I właśnie dopłynęliśmy do brzegu i będziemy jechać, zwiedzać cenoty. Ten dzień dał nam wszystko. Emocje, stres, zachwyt i prawdziwą przyrodę Meksyku. Hola amigos. Cześć, dojechaliśmy do cenote Suitun. Ponoć jest to jedna z najpiękniejszych cenot w tym regionie. Chodźmy ją zobaczyć. Bilet wstępu kosztuje 300 pesos na osobę, to jest około 15 euro. Dostajemy taką opaskę na rękę. Taką, że można ją moczyć. Wchodzimy do środka. Przed wejściem obowiązkowy jest prysznic. Trzeba wziąć prysznic i wtedy dopiero możemy iść do środka, żeby nie zanieczyścić naturalnej cenoty. Po prysznicu przygotowani, jest GoPro do wody, więc może coś się uda nagrać. Cenoty to naturalne studnie kresowe, których w Meksyku są tysiące. Dla Majów były święte. Źródło wody, życia i połączenie z innym światem. Suitun zachwyca światłem, skalą i ciszą. Woda jest lodowata, ale to jedno z tych miejsc, które zostają w pamięci na długo. No więc byliśmy w pierwszej z 4 cenot, jakie zamierzamy odwiedzić w tej części kraju. Co myślisz? Jak wrażenia? Zdecydowanie warto. Z tego, co oglądałam filmiki na YouTubie czy TikToku, to wyrobiłam sobie taką opinię, że to będzie moja najbardziej ulubiona z tych 4. Ale no jeszcze nie mówimy, że najbardziej ulubiona. W każdym bądź razie polecam, bo warto. Jest niesamowity widok w środku. Okej, zobaczymy kolejne. I wtedy wydarzyło się to znowu. No wracamy do hotelu po pięknym dniu i znowu zostaliśmy zatrzymani przez policję. Był checkpoint na drodze i tym razem przywalił się o to, że nie mamy przy sobie paszportu i moje tłumaczenia, że nigdy nie jeżdżę z paszportem, że paszport zawsze leży w hotelu, nic nie dały. Dałem mu prawo jazdy, mam wszystkie dokumenty samochodu, po prostu chciał pieniądze i dałem mu w sumie 350 pesos. Ale jak Grzesiek rozmawiał z tym oficerem, to ja widziałam, jak drugi oficer, który zatrzymywał auta, które jechały w przeciwnym kierunku, tak samo brał pieniądze. Lecąc tutaj trzeba być przygotowanym na to, że kontrole się zdarzają, że za nic trzeba płacić im pieniądze i trzeba to po prostu wliczać w koszty wycieczki. Zwykle to się kończy na takich mandatach rzędu 20 do 50 euro. My wracamy do Tulum. Zostało nam jeszcze 63 km. Mam nadzieję, że już nas nikt nie zatrzyma, nie? Szok.
po prostu szok. Jestem strasznie zniesmaczony. Po takim dniu potrzebowaliśmy po prostu chwili spokoju. Dojechaliśmy już do Tulum. Teraz idziemy na street food, na kolację. Jesteśmy już w knajpce, złożyliśmy zamówienie. Zamówiliśmy gringas, empanadas. Co jeszcze? Tacos. Tacos. No, dostaniemy tego trochę na talerzach, także zaraz będziemy próbować. Pastoriques, un taco de pastor, gringas del pollo, un salputen, una empanada y 2 gringas de pollo. Más ensalada. Grazie. O, okej. Sałatki nakłada się samemu. Tak jak widać, ceny wahają się od 15 do 40 pesos za sztukę tego, co się zamawia. Czyli około 1 do 2 euro za sztukę, a wszystko jest naprawdę przepyszne. Doprawione świetnie. Fajna muzyka klimatyczna. Wzięliśmy sobie teraz jeszcze, domówiliśmy na dokładkę tortas z mięskiem z tego właśnie kija. Zaraz będziemy próbować. Cały rachunek razem z napojami wyniósł 400 pesos, czyli niecałe 20 euro. A jedzenia było naprawdę dużo jak na 2 osoby. To były bardzo intensywne 2 dni. Z jednej strony zachwyt, z drugiej sporo frustracji. Nie po europejsku. Meksyk potrafi zachwycić, ale potrafi też zmęczyć. To dopiero początek naszej podróży i jeszcze wiele przed nami. Jeśli chcecie zobaczyć, co wydarzy się dalej, zostańcie z nami.